Witam serdecznie, wracamy do tematu. Mamy przygotowany sprzęt, co będę potrzebował, żeby tutaj to poskładać z powrotem. Więc od czego zaczynamy? Zaczynam od tego, że sobie podemontuję te wszystkie śrubki, co sobie zrobiłem. To miałem tak wywinięte, że ta woda jak zleciała, to później tutaj odpływami. Widać, że teraz za uszczelką jest ta woda, a nie w środku. Więc jesteśmy, jak to się mówi, w domu. Na razie wszystko podemontuję. Tu wszystko ładnie już wyschło, widać, że jest suche, nawet widać po kolorze, że już nie jest takie ciemne. Tu są te kołki, co powinno to być zamontowane. To są takie otwory, tylko to jest wyszarpane. Nie wiem, czy będę próbował to z powrotem na to założyć. Chyba użyję tak samo taśmy ponownie, więc na razie lecę z tym. To sobie ściągniemy stąd. I nad tym się też chwilkę zastanawiałem. Tu jest taki kołek, który trzyma wiązkę kablową. Można ten języczek odbezpieczyć, ale ja pójdę w drugą stronę. Wolę ten kołek usunąć. Najpierw spróbuję palcami. Tak. Od środka po prostu troszeczkę ten grzybek ścisnę. Widać, tu są takie zapinki, po prostu lekko to ścisnąć i to wychodzi. I dzięki temu teraz teoretycznie mogę to całe sobie wyciągnąć i mogę sobie ściągnąć tą całą folię. Później będę musiał to też jakoś wyczyścić. I teraz tak, z racji, że to odpada, muszę to całe ściągnąć. Widzicie, to się nie trzyma. Widzimy, tu jakieś czerwone ślady są. Nie wnikam. Wziąłem sobie marker. Takie coś kiedyś kupiłem. I teraz muszę sobie obrysować zewnętrzną stronę, gdzie jest uszczelka. I teraz sobie obrysuję wszystko, gdzie tutaj ta masa była uszczelniająca. Wszystko naokoło. Z jednej, jak i z drugiej strony. Tak, że jak później zdrapię tą masę, będę umiał nanieść nową masę w te same miejsce, żeby uszczelka, czyli ta folia, przyszła w te same miejsce, żeby mi woda nie zaciekała. Dodatkowo kupiłem sobie preparat do profili wewnętrznych, żeby tutaj to zabezpieczyć, no i olej, więc zobaczcie, po co mi jeszcze jest olej. To wszystko w środku troszeczkę spróbuję sobie odświeżyć. W środku muszę to wyczyścić, bo tutaj jest to całe z syfu. No i co? No i spróbujemy to uruchomić, tak żeby to działało. No ale czeka mnie troszeczkę roboty, przygotówki. Więc co? Lecę z tematem. Jak chcesz mieć dobrze, to musisz poświęcić chwilkę czasu, a jak chcesz mieć na odpierdziel, to zleć to komuś innemu. Widać, że komuś to też uciekło. Możliwe, że ręcznie było dokładane coś, ale nie trzyma to. To już jest sztywne i się mało co klei. Dobra, lecę z tematem. Będę miał narysowane linie, to zaraz lecimy dalej. No, udało się tutaj ładnie odrysować, jak mniej więcej jest masa ułożona. Tu mi trochę zleciało, no ale nie szkodzi. I poleciała ulotka. Tak patrzę, myślałem, że made in Japan, ale made in China. No, co zrobimy? Nic, odznaczone mam, a teraz biorę się za kolejny etap, czyli będę po prostu to wszystko zrywał. Muszę sobie jakieś wiadereczko na to nazbierać i wszystko będę zrywał, bo to już nie jest takie, jakie powinno być. Kolejny etap gotowy. Najpierw to czyściłem paluchem, dosłownie paluchem. Po prostu sobie do tego rowka wsadzałem paluch i leciałem bez rękawiczek. Później sobie wziąłem rękawiczki i tak wychodzi na to, że tu jest taki rowek, gdzie powinna być masa uszczelniająca. Jest taki wyczuwalny. Tutaj jedynie
nie ma tego rowka tak jak powinno być. I tutaj jest takie na zgrzewie. Ale ogólnie jest taki rowek. Najpierw to robiłem paluchem, żeby zgrubnie zrobić. Później sobie wziąłem pędzel, taki większy. I końcówką tego pędzelka sobie po prostu tutaj objeździłem. Teraz jeszcze sobie wezmę może jakąś benzynkę czy coś. Benzynę ekstrakcyjną i spróbuję to jakoś umyć. Jak będzie chciało, to będzie chciało, jak nie będzie chciało, trudno. Tyle mi się tego nazbierało. Z folii to schodzi równo. Fajnie. Jedynie zauważyłem, że... teraz dopiero zauważyłem, było widać, że ktoś przy tym manipulował, bo z dwóch stron to było brudne. Więc na pewno ktoś tutaj grzebał i mu się to dlatego to musiało wybrudzić i dlatego to w ogóle nie trzymało, bo tutaj musiał coś dźwigać, może przy mechanizmie z podnoszenia szypru mówił coś, nie mam pojęcia. Jest wstępnie przygotowane, spróbuję to jeszcze umyć. Jak się uda to umyć, to będę mył, a jak nie, no to zaraz biorę silikon i lecimy z tematem. Choć w sumie jeszcze muszę tutaj w środku wszystko sobie umyć. Dzisiaj jest troszeczkę jaśniej, więc widać, co tam się dzieje i widać już, że ruda tam tańczy, czyli rdza. Tutaj nie ma tak źle, ale jeszcze wezmę sobie później kompresor, to spróbuję w środku wyczyścić, wydmuchać wszystki ten syf. To jakoś przetrę, żeby to było bez takiego zapylenia, żeby ta masa mi ładnie siadła na to, no ale to zobaczymy. Teraz spróbuję wziąć i po prostu umyć to wszystko, wydmuchać kompresorem, żeby było przygotowane do montażu, przepraszam. No, a później jeszcze to. Kolejnym etapem namieszam sobie taką substancję, to jest środek do konserwacji profili zamkniętych w karoserii i troszeczkę świeżego, nowego oleju, nie starego, tylko nowego, to jest 10W40. Wolałem puchę, bo tam gdzie nie dojdę, to później sobie siknę, ale teraz potrzebuję sobie zrobić miks. Sobie troszkę nasikałem i teraz sobie zrobię mieszankę, dosłownie kapnę sobie, tak żebyście widzieli. Do takiej ilości tego środka, do profili zamkniętych, kapka oleju. Czemu olej? Tak, żeby to nigdy nie wytwardło. Fajnie sobie to rozmieszam. Pędzel też już jest po przeżyciach, po tym znając życie już nie będzie do niczego zdatny. No i co? Mamy taką mieszankę, troszkę oleju. Wiadomo, olej zabezpiecza przed korozją, tylko spływa. A jakby się użyło stary olej, to w tym przypadku by to zaczęło śmierdzieć jak stary olej. I co? Mam troszeczkę namieszane. I się biorę za malowanie od wewnątrz. Nie będzie widać, więc ja tu się biorę za malowanie. Później pokażę, jakie są efekty. Wyrobiłem wszystko, co sobie namieszałem. Troszeczkę musiałem dorobić. Mam wolną rękę. Spróbuję Wam pokazać, jak to w środku wygląda. Tutaj, gdzie widziałem, że były takie ślady rdzy, wszystko sobie ładnie opędzlowałem. Mam nadzieję, że widać. I ważne, że tutaj chyba stąd będzie trzeba. Tam na dole obficie dałem. I tu już pozbierałem, ale kapało. Musi kapać po prostu z każdego tego odpływu. Jest 1, 2, 3. Widać na ziemi, że kapało aż. Raz, 2, 3. Kapało. Więc jest zabezpieczone. Zostawię to, żeby to troszeczkę przeschło.
To jest, jak to mówię, z tym olejem zrobione, namieszane, żeby było cały czas żywe. Tam, gdzie widziałem, że były takie właśnie ogniska, gdzieś coś takiego nie do końca to tam napuściłem. Tu fajnie widać, aż troszeczkę nakapało. No i to, że to jest w puszce, to po prostu mi to nie wyschnie. Będę miał na więcej razy. Ktoś by powiedział, no to możesz od razu posikać puszką, tak, szłoby to tak zrobić, ale wtedy nie wymieszam z olejem, no to powie, na pewno ktoś, masz takie puszki specjalne, no ale nie będę kompresora używał. To mam tylko kilka takich punktów, co widzę, żeby pozabezpieczać, a jak coś będzie za jakiś czas, no to się będę martwił później. Tutaj jeszcze mam takiego wrzera, czy będzie widać, o, tu jest taki wrzer. Do środka tam nalałem tego preparatu. Też to powinno troszkę zabezpieczyć. I co? Biorę się powoli za nakładanie pasty tej elastycznej. Najlepszy by był butyl, no ale z racji potrzeby i szybkiego dostania samochodu do sprawności, to kupiłem sobie to. Więc co? Aha. Tu jeszcze wyciągłem te kołki z drzwi. Podważyłem to palcem. Palcem podważyłem i śrubokręt wsadziłem i wyciągłem. Sobie powklejałem taśmą, bo te otwory są już roztargane. Powklejałem sobie to na taśmę, że jak będę chciał to osadzić, to fajnie sobie będę umiał jedną stronę wsadzić. Naciągnę sobie tak, jak to powinno być. Tutaj, żeby umiał sobie te linki, nie linki przeprowadzić, przewody, tak jak powinno być i później na jeden raz zamknąć to. Więc co? Szykuję się do nakładania pasty. Nie idzie tego do końca ściągnąć tego benzyną, a nie chcę stosować innej chemii, bo nie wiem, czy narobię więcej szkód niż pożytku. Dobrze. Czas założyć to. Pucha jest zamknięta, żeby na pewno nie wytwardło. Jak mówiłem, najlepszy by był butyl. Pachnie trochę butylem. Zobaczymy, jak długo to będzie świeże. Chodzi o to, żeby to było cały czas elastyczne. Okay. Tutaj z drugiej strony jest zamknięte. Wziąłem sobie imbus. Zazwyczaj śrubokrętem się to robi, ale poszło. Ale imbus łatwiej wyczyścić i nie szkodzi, że jest zabrudzony, tak jak śrubokręt. Tym bardziej, że ja mam śrubokręty elektryczne, a one nie lubią za bardzo chemii. I jak mówią, są do elektryki, a nie do mas uszczelniających. Co? Bierzemy się za aplikację. Trochę Was poprawię tak, żebym ja widział i Wy widzieliście, co ja będę robił. Tak, na pewno ktoś powie, możesz przyciąć końcówkę. Zgadza się, ale ja tutaj robię na szybciorka. Nakładam tego trochę więcej. Jak widać, takim lekkim zygzakiem robię, bo im większa powierzchnia styku z drzwiami, tym lepiej. I tak jak sobie zaznaczyłem, gdzie było tyle piszczy. I też staram się do tego rowka mieć. I tym, że to mieszam, powoduje również, że w przyszłości raczej to powinno się trzymać. Ewentualnie jak będę widział, że gdzieś nie dociska, to będę dodatkowo dokładał. Ale myślę, że jest tutaj ok. Muszę lecieć w miarę tak szybko, bo jest to takie dość żywe. Mam nadzieję, że ostrość kamery jest ok. Wszystko widać. Troszkę pachnie te lepiszcze, ale powinno być ok.
Teraz tak jakbym spawał i zaciągam ten silikon z powrotem do tego rowka. I tutaj jest najważniejszy teraz punkt. Tutaj ten dół, gdzie to musi być najbardziej szczelne. I tutaj polecimy tak, żeby tu było aż troszeczkę jakby do tego otworu. I lecimy już w górę. I zaś sobie układamy warstwa na warstwie. Lepiszcza mi powinno styknąć. Znając życie, skończy się tak, że trafi do piwnicy. W piwnicy takie rzeczy trzymam przez cały rok, jest mniej więcej taka sama temperatura. Szybciej mi to zaschnie niż to zużyję, ale może się komuś przyda ze znajomych. Każdy teraz kopie coś w samochodzie. Może, że jeszcze mi się przyda. Będę coś robił. Na razie się nie zapowiada, choć w sumie z takich cieknących tematów w samochodzie to mam jeszcze, że chyba z railingów mi coś ciągnie. Więc to może kiedyś indziej, choć chwilowo tfu. Już się nic nie skrapla, nic nie leci. Jest możliwe, że się samo doszczelniło. No ale jest szansa, że to i tak będę w tym kopał. No, albo to jest z lampy, bo lampa była wymieniana i lampa była niedoszczelniona. Wyjdzie w praktyce. Jak będę miał czas i cierpliwość do tego. Tego strasznie długo unikałem zakupu samochodu, bo wiedziałem, że właśnie takie misje dodatkowe będą wyskakiwały. Ale tak to jest. Kupisz samochód, to trzeba naprawić, żeby później lata jeździć. Tak mi się udało zrobić mojego klasyczka, że zrobiłem z pierwsze lata, wszystko wymieniałem, co uważałem za potrzebne. No i teraz praktycznie wszystko działa. Ale też to się wszystko kończy z czasem. No i co? Mamy nałożone. Tutaj sobie dołożę troszeczkę więcej, żeby nie było żadnej takiej luki. Żeby najniższy punkt był tutaj. Ok, odprężone. I teraz lecimy z tym. Mam kołeczki. I teraz pytanie. Zacznijmy sobie od tej strony. Ten kołek ma wsadzony. Od razu mniej więcej tak jak to ma być. Przewiniemy sobie to tutaj. No już mi to wszystko łapie. Już mi się to podoba. Już miałem sobie rękawiczki założyć. I tak, pyk jeden. Drugi już mamy. Teraz sobie założymy to ładnie. Tutaj sobie poprawimy, żeby otwory pasowały. Teraz muszę wyciągnąć sobie to. I wstawić tu. To też jest już rozrzeźbione. I teraz po kolei. Ładnie to się dociska. Tak, żeby mniej więcej w poziomie kamera była. Fajnie widać, że to teraz dociska. Tutaj to zrobimy tak. Tu zrobimy to w ten sposób. Tu jest kołek, więc tutaj nie możemy tego zakryć, ale chcemy, żeby ładnie to dolegało. Chodzi o to, żeby tutaj nam się wszędzie pokazało na takie czarne. Tu mamy też takie miejsce. Okay. Teraz sobie zgrubnie tutaj to pojedziemy od tej strony, wygonimy powietrze, gdzie się tutaj nam zrobiło. I to wygląda dość
ładnie, jak na pierwszy raz. Zawsze to było takie, że nie musiałem tego poprawiać, a tutaj niestety przyszło, że ja muszę to poprawiać. Jak mówiłem, w klasyczku to po nawet 20 latach było dalej żywe, tylko kwestia odklej, przyklej. A tutaj trzeba było to całe czyścić i na nowo nakładać, ale myślę, że jesteśmy w domu. Wszędzie ładnie widać, że doszło. Otworki są gdzie powinny być. Tutaj troszkę uciekło, ale to nie szkodzi. Przewody mamy, linkę mamy. Dam temu chwilkę przeschnąć, czy czasem się gdzieś tam nie oderwie, czy jakieś powietrze się gdzieś nie nazbiera. I za jakiś czas lecimy z dalszym składaniem. Troszkę Was odsunę i całość jak wygląda. Kilka godzin później wszystko wytwardło, ale już wiem, że to nie jest ta sama masa, co była poprzednio stosowana. Jak będę chciał to następny raz rozebrać, będzie problem. Na razie odchodzi. Prawdopodobnie będzie to odchodziło tak samo jak to, co teraz było założone, no ale dobra. Jest jak jest. Starałem się. Załóżmy sobie to tak, jak to mieliśmy od tyłu rozbierane. Czyli załóżmy sobie wtyczunię. Nie wiem, czy mi się uda nagrać. Na pewno nie. Bo wiem, że było problematyczne z wyciągnięciem. Jest bardzo mało miejsca. Teraz jeszcze sobie muszę zobaczyć, jak wtyczka jest ułożona. Czyli tutaj jest tak, prawdopodobnie tak, ten mechanizm tutaj, ten zamykający jest w tą od tej strony. Nie ma za dużo miejsca, no ale trudno. Już mi się to nie podoba. Ostatnio chyba jakoś tak zrobiłem. Od tej strony, więc jeszcze mniej będziecie widzieć. W sumie lepiej trzymać tutaj za rączkę i tu jest gdzieś drugą ręką, muszę sobie wyczuć, gdzie jest gniazdo. Ok, czyli tutaj mniej więcej gdzie mam dłoń. Nie jest to łatwe. No to jest dosłownie po macku. Możliwe, że łatwiej by było, jakbym miał to wyciągnięte. Wtedy by było dłuższe. I później wsadzić samo to, czyli chyba lepiej na przyszłość, jak będziecie to robić, najpierw sobie wsadzić wtyczkę, a później to tutaj wsadzić do środka. Chyba jeszcze wrócę ten jeden krok i sobie to rozłączę, bo coś mi się wydaje, że będę miał problem. Żeby nie naciągać na czas, dam pauzę i lecimy dalej, jak będę miał to złożone. Liście kolejne, to sobie wyczepiłem. Jest dużo wygodniej, bardziej, że tutaj ta wtyczka nie ma za dużo miejsca tutaj wewnątrz. Raczej przewody nie mają za dużo miejsca, więc muszę to od razu wsadzić w takiej pozycji mniej więcej, jak to ma być. Tylko mi coś to nie chce wskoczyć. Więc muszę sobie to jakoś... Ok, czyli jedną ręką trzymam sobie tutaj za panel, za drzwi. Tu sobie wciskam to. A teraz dopiero sobie wsadzę tutaj ten kołek. Tylko że jest tak mało miejsca,
że muszę to robić z tej strony. Naprawdę mało miejsca, już się nie dziwię, że to jest rozszarpane tu. Okay. Udało się ten kołek z kablem włożyć. Teraz mieliśmy kolejny krok, a mianowicie włożyć linkę. Tylko że mi ta kamera tak przeszkadza. Nie wiem, czy mi się uda tak was dać, żebyście cokolwiek widzieli. Ok. I rozerwałem moduł. Świetnie. Świetnie. Dobra. Czeka mnie składanie, bo za bardzo naciągałem i chciałem wam pokazać, jak to składam. Podejście 2, później dam zdjęcie, jak to składałem, jakie tam są części. To mam wyluzowane. Nie wiem, czy czasem teraz sobie to nie złożyć. Tą linkę. Dobra, dam kamerę. Chcę pokazać wam, jak to się robi. Kosztem własnych nerwów troszkę. No ale tak to jest, jak chcesz pomóc, musisz się też liczyć z tym, że zostaniesz ugryziony w 4 litery przez to, że chcesz pomagać. Dobra, mamy to ustawione, jak powinno być, języczkiem w tą stronę. Jest mało miejsca zaś. Teraz sobie odpalimy zapłon i zobaczymy, czy działa. Ok, tu to działa. To wsadziłem. Teraz to spróbujemy sobie wsadzić. Do tego kołka. Ok. Udało się. Teraz tu muszę sobie to sprawdzić. W sumie raz się ta kamera na coś przydała, że widzę poza zakręt. Dobra, tam to wypadło. Więc chyba będzie trzeba najpierw sobie to złożyć. To też już zaraz zaczyna wypadać. To sobie założymy już, jak powinno być. O ile zaraz coś kolejnego nie rozwalę. Tak i tak. Teraz jeszcze raz sobie spróbujemy to wsadzić, bo to ten kołek już jest zmęczony życiem. Dobra. To już poza nagraniem, bo zaraz czuję, że coś jeszcze raz rozwalę i nagrywanie tego się w ogóle nie opłaci. Ok, kluczyk do stacyjki. Tak to jest. Nagrywaj coś. Ok, jak jest zapłon. Zobaczmy. Ta strona działa. Tamta strona działa. Ok. Obejdziemy sobie samochód. Spróbujemy, czy stąd działa. Działa. Więc przełącznik się udało poskładać. Dobra, bo zaraz akumulator zdoję i lecimy zaraz dalej. Czas wszystkie zaczaski i śrubki pomocować. Najpierw sobie lekko wszczelimy śrubki, żeby to się jakoś trzymało kupy. Się to ustawiło w sumie na tych kołkach, na
których to jest później mocowane, to się powinno ustawić na gotowo. No ale dajmy sobie wstępnie śrubki, jeszcze nie całkowicie dokręcone, żeby się wszystko poustawiało ładnie. Teraz to. Czuję, że się wkręca, więc będzie to w dobrą stronę. I teraz jeszcze to. To może być gorzej, bo jest troszeczkę dalej, głębiej. O, teraz. Ale czuję, że się wkręca. Ok. Spróbujmy, czy trzyma. I niż to skręca jeszcze na gotowo, zrobię sobie jeden test. Zaraz tylko pójdę na drugą stronę. Muszę zaś sobie odpalić zapłon przynajmniej. Bo zobaczymy, czy głośnik działa. Teplic, Mirkova Sejk, Radiožurnál. Pořád s mikrofonem Za fotbalem z posluchači Radiožurnálu se pro tuto chvíli loučíme. Tak, działa. Ok, działa. Teraz sobie zobaczymy jeszcze jedną funkcję. Ok, bo jest zamknięty na tym, na bolcu. Teraz otworzymy sobie od wewnątrz. Ok, działa. Zamkniemy i otworzymy z zewnątrz. Działa. Więc mamy wszystką funkcjonalność sprawdzoną. W tym momencie dopiero zatrzaskam wszystkie kółeczki, które sobie przeniosłem z powrotem do panelu z drzwi. Więc tutaj mamy, palcami sobie objeżdżam, wszystko jest. Te śrubki sobie dokręcę. U nas jest ok. Jest ok. I tutaj. Nie wiem, czy będziecie widzieć. No, słońce się obróciło, no to jest jednak kilka godzin później. I tu jest ok. Trzeba pamiętać, że wkręcamy do plastiku. Zanim wszystkie rzeczy pozamykam, jeszcze to sobie wsadzę. Ten trójkącik. A tutaj jest pyk. Jest gitara. Stają nam dwa plastyczki. To było tu, bo tu jest takie wycięcie. Tu widać też nie jest takie wycięcie. Więc pyk. Mamy to. I teraz to było tak. I teraz najpierw sobie tu wsuniemy, bo tutaj jest największy ten haczyk. Tak. Myślę, że teraz tu dołem. No i w sumie siedzi. Nie ma takie złe. Nawet działa. Nawet mi części nie zostało. Więc jak ktoś wytrwał do tego etapu, proszę lajka, subskrypcję, polecić komuś, napisać pozytywny komentarz. Było troszeczkę roboty. Mam nadzieję, że się komuś przyda. To na razie, do zobaczenia. Cześć. A zapomniałbym na sam koniec, jeszcze trzeba wyczyścić narzędzia, które się korzystało. Czemu warto zostawić silikon, żeby wytwardnął, a później pod paznokciem fajnie go będzie wyczyścić. Więc ja się tutaj biorę za skrobanie, tak żeby narzędzia były do kolejnego użytku gotowe.
Sam muszę sobie pędzel jeszcze wytrzeć, więc tak jeszcze gratis. Dlaczego warto czyścić narzędzie z silikonu dopiero na sam koniec? No jak widzicie, idzie w oczach. To na razie, cześć.